Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj już omawiamy zasadę 6 z 12 zasad animacji od studia Walta Disneya. Zasada ta nazywa się rozpędzenie i zwolnienie. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli zaczynamy rysować ruch postaci i go zakończamy, to pierwsze i ostatnie klatki zajmą nam o wiele więcej czasu niż środkowe, ponieważ żywe organizmy potrzebują więcej czasu na rozpędzenie się oraz na zatrzymanie się. W środkowej fazie ruchu, jakby postać nabrała już prędkości, potrzebujemy do zrealizowania tego ruchu mniej klatek. Widać to na przykładzie rysunku biegnącej Kingi z tej prezentacji, ale także co ciekawe, jeśli odległość pomiędzy postacią z jednej klatki a drugą będzie mniejsza, to również otrzymamy wrażenie, że postać biegnie wolniej. Kiedy zrobimy większą różnicę pomiędzy odległością postaci od jednej klatki do drugiej, postać będzie poruszała się o wiele szybciej. Wyjaśnienie, jak to się dzieje, mam opracowane także na kolejnych obrazkach. W tym odcinku właściwie to powinnam tylko wspomnieć o tym, że właśnie żeby zrealizować bardzo realistyczny ruch, to powinniśmy pamiętać o tym, że pierwsze klatki z ruchu rysuje więcej po prostu i ostatnie klatki z ruchu również rysujemy więcej. A środkowa faza, gdzie postać nabrała już tej prędkości, jest rysowana jakby z najmniejszą ilością klatek. Czyli jeśli zastosujemy się do tej metody, to otrzymamy wrażenie bardzo takiego płynnego ruchu i bardzo realistycznie oddanego ruchu. Dzieje się tak, ponieważ jak już powiedziałam, ciała organiczne i większość przedmiotów potrzebuje czasu na to, aby się rozpędzić lub potrzebuje też trochę czasu, żeby się zatrzymać. I ten ruch początkowy lub końcowy będzie tym szybszy lub wolniejszy, w zależności od tego, czy nasza postać jest lepsza, czy cięższa oczywiście. Jednak, co najważniejsze, musimy pamiętać, żeby dobrze zaakcentować początek i koniec ruchu, a środek potrzebuje mniej klatek do rysowania. Nie przypadkiem też na tych moich pierwszych rysunkach na początku Kinga mamy kilkanaście klatek blisko siebie i kilkanaście klatek właśnie na koniec. Te klatki, które są po środku, właśnie mamy mniej rysowania. Bo to jest tylko tak zaakcentowanie, że postać po prostu jakby przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Jeśli będziemy oczywiście rysować te postacie bliżej siebie, no to postać będzie poruszała się wolniej. Jeśli wydłużymy też czas trwania tych klatek, postać będzie się paradoksalnie poruszała szybciej. I to też jest zaprezentowane, chociaż to już akurat jest kolejna zasada w kolejnych odcinkach, do której jeszcze wrócę. Ważne, żeby pamiętać o początku i końcu ruchu, bo to sygnalizuje właśnie rozpędzanie się postaci lub jej zatrzymywanie się. I to tyle na razie w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania kolejnych. I tak jeszcze troszkę sygnalizuję, że oprócz tego odcinka będą jeszcze tak z 2-3 nowe odcinki z cyklu Justa animuje, gdzie będę Wam jeszcze może troszeczkę opowiadała o dźwięku i o organizacjach pozarządowych, które zajmują się rozpowszechnianiem kultury w sieci, przy czym także prezentują twórczość osób z niepełnosprawnościami. Jest to temat bardzo ważny dla mnie i ten temat w tej drugiej serii Justa animuje jeszcze będzie po prostu omawiany. I przypominam, że jeśli jeszcze o tym nie wiecie, że nowa seria z cyklu Justa animuje powstaje dzięki temu, że mamy program Kultura w sieci, który jest programem stypendialnym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc te filmiki powstają w ramach właśnie tego programu stypendialnego i widzimy się jeszcze w kolejnych odcinkach oraz także w kolejnych wskazówkach o animowaniu. Pa!